Cześć. Stanowisko pomiarowe zrobiłem takie. Tu pod zasilacz podłączyłem stary telefon z kamerą na podczerwień. Ona będzie sobie taktować tam nie wiem co ile, ale się tam odświeża obraz. To, że tutaj gdzie włączniki ta blaszka jest cieplejsza, to temu tylko, że tam za tym jest pusta przestrzeń, a od rana w piecu palę. No i dlatego to tak jest. Tu chodzi głównie o tą część tutaj na środku, znaczy to jest tak w kadrze wrzecionnik ubrany. Wyluzowane będą, znaczy nie mogę w sumie wyluzować napędów, bo to, dobra, muszę mieć napędy wyluzowane, śruba i ten jest wałek wyluzowany, 710 obroty, tutaj jeszcze zegar, 11 godzina, startujemy 10 minut, tak będzie sobie pracować jałowo bez pracy. I tutaj patrzcie co się będzie robić tak na środku wrzecionnika, nie wiem czy to tam rękę będzie widać, tutaj tak jak mam rękę na tym. Dobra, startuję. Aha, jeszcze tu ją trzeba włączyć. I jeszcze grzyby zbite. Dobra, ten nie.
No i dobra. Mamy tak, 10 minut minęło. Czekajcie, telefon sobie wyłączę tutaj. O. 10 minut minęło. Obraz termiczny widać jaki jest. Tutaj mamy niecałe 9 stopni, a tutaj mamy pewnie razy 2, no ponad nawet. Po 10 minutach dwukrotnie się grzeje. W tą stronę to nie ma różnicy, że tak to wygląda. Ręką oczywiście będzie czuć, że to się wygrzewa. Im dłużej by to chodziło, tym bardziej by się to grzało. Tutaj tak, na tej termowizji ta klapka, co tam włączniki są, ten grzybek i do pompki ten impulsator, tutaj to jest po prostu jak widzicie tutaj z tej strony, nie wiem dlaczego to tam łapie, ale z tej strony jak się tutaj przemieszczam koło statywu, to gdzieś tutaj jakieś odbicie idzie, nie wiem, albo z tamtych okien słońce, promieniowanie jakieś daje czy co, no ale to jest, wiecie, to nie jest dużo. Czekajcie, bo zobaczę tym teraz, ale to nie chcę odłączać z tego. Tak to widzicie, 18, 19, no z 20 stopni, a tutaj mamy 9 z haczykiem, 9,5 i w tą stronę tu w ogóle mamy 6, 7. Nie wiem jak to tutaj jest zbudowane, bo to zaraz wam rysunki pokażę, ale ten środek nagrzany, tutaj się nic nie grzeje, bo co ma się tutaj zagrzać. Chociaż jeszcze zapomniałem, bo chciałem wywalić z gitary któreś koło zębate, żeby odpiąć gitarę w ogóle, żeby tutaj ten dźwięk to mieć tylko z wrzeciennika, a nie, że tutaj koła zębate tarabanią i do tego idzie. Dobra, tak to wygląda. Nie jest dobrze. Trzeba pruć. I co? Samo się nie zrobi znowuż. Rysunki sobie wziąłem z tego. Nasze ksero porobiłem z dokumentacji, bo szkoda mi tej dokumentacji. Tutaj jest taki rozdział ustawienie łożysk wrzeciona. Tu i tu. A tutaj mamy taki rysunek. To mam z czechosłowackiej tej SU-50, na której licencji była ta moja robiona. No i to mamy także, czekajcie, jakiś wskaźnik, dobra, drut. Tu mamy NN łożysko takie. I tu mamy później dwa łożyska 62-20 i 62-21 chyba. Aha, tu pisze nawet, dobra. 62-20 i 62-21. Wszystkie jest z luzem C4. Nie wiem czemu w katalogach piszą C4 większy od C3. No to wiadomo chyba, że to w tą stronę idzie. I tutaj to łożysko od strony uchwytu jest NN 3021K. Zaraz będę dzwonić, ile takie łożyska kosztują. O, a to mamy z oryginalnej tej DTR-ki, co mam z tym. I tutaj po tych punktach jest wszędzie opis, jak się do tego zabrać, co trzeba. Tutaj taki pierścionek trzeba przesunąć w bok, żeby tu takie jakieś dzielony pierścień wyciągnąć. No i teoretycznie całe wrzeciono powinno tutaj w prawą stronę do strony konika wyjść. Tu są takie po dwie nakrętki, takie koronowe, coś takie jak tu. I one są na imbusa. Jest klapka taka od drugiej strony, zaślepka, ją tam miałem odkręconą już. No są tutaj 66 pozycja, to jest ta śrubka taka na imbusa. Łożyska dość potężne, bo to grubo ponad 3 kg jedno łożysko tutaj waży. Ceny wczoraj sobie tak w internecie sprawdziłem, no to
Dobra, szkoda gadać. Ale co, no nie wywalę chyba na złom teraz jej tutaj, nie? To tutaj widzicie, się teraz już po całości rozchodzi. No i co? Nie wiem, kiedy się za to wezmę. Prędzej czy później i tak trzeba. Uchwyt trzeba zwalić. To później trzeba tutaj odkręcić. Tam takie jest, no nie wiem jak to jest, poprzesuwać, żeby wyciągnąć. Jeszcze poproszę tego znajomego mojego, żeby przyjechał. Ja tutaj sobie to w sobotę chyba odkręciłem tą zaślepkę i faktycznie są, z tej strony są dwie te nakrętki ustalające i z tej strony są dwie te nakrętki ustalające. Jeszcze nie za bardzo doszedłem, do czego są tutaj takie na imbusa grube kołki. Jeden, drugi i trzeci tutaj. Trzy. Ale to z rysunku mi to tak wygląda, jakby one tutaj jakiś pierścień dystansowy trzymały. O, tutaj to jest to i tu jest jakoś ze skosa między łożyskami jakiś taki pierścień oporowy, nie wiem, muszę, no ale to zobaczymy, co to wyjdzie. Tutaj mamy, o, tutaj też na tym widać ładnie, to są te śruby na imbus i one są jakoś, widzicie, tak pewnie kołek, a tu jest taki kołek ze skosa sfrezowany i tutaj jest jakiś dopierający taki pierścionek, że to zewnętrzne łożysko po lewej stronie, nie wiem, albo żeby bardziej nie wpadło, czy co. I też muszę znajomego pytać, czy jak do wybijania, do wyciągania to tylko same tutaj to idzie, czy jak ściągnę tą nakrętkę, to razem z tym idzie. Tutaj nie wiem, zobaczymy. Dobra, piec sobie tu włączę z powrotem, bo na czas tych pomiarów miałem wyłączony. To sobie rozłączę i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Kamerę na statyw i na razie, cześć.